odpalasz grę, tak tylko na chwilę, serio. Mówisz sobie jedna misja, jedna runda, jedna tura i wracasz do swoich rzeczy. Mija trochę czasu, patrzysz na zegar i nagle jest 2 albo 3 w nocy. I nawet nie wiesz, kiedy to się stało, bo są gry, które mają w sobie coś bardzo niebezpiecznego. Nie wyglądają jak maraton, nie wymagają od ciebie godzin, ale każą ci zrobić jeszcze jedną rzecz. I właśnie o takich grach dzisiaj zaczynamy. Yes. Grand Theft Auto 5. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? 2 dads. Great. Wow! Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! Something about this? That's enough. Oh, I said that's enough! Hey, I got security! Security! What'd you fucking Hold it, say? come on, big guy, hold it there! No! Come here, you little shit! Gra, którą odpalasz na chwilę, a kończysz robiąc totalnie wszystko oprócz tego, co planowałeś. Bo GTA 5 to jest klasyczny przykład gry, która oszukuje cię już na starcie. Bo ty jej nie odpalasz na długo, ty ją odpalasz, bo sprawdzę coś szybko, zrobię jedną misję, pojeżdżę chwilę. I to jest pierwszy błąd. Początek, wejdę na 10 minut. Wchodzisz do Los Santos, miasto żyje, samochody jeżdżą, ludzie chodzą i radio gra. I już tu jest problem, bo zanim zrobisz cokolwiek, zaczynasz się rozglądać. Najpierw sobie pojeżdżę. Wsiadasz do auta i jedziesz niby bez celu, ale skręcisz tu, zobaczysz tamto, może podjedziesz na górę i już minęło 20 minut. Dobra, teraz misja. Odpalasz misję jedną, bo przecież po to wszedłeś. I ona się kończy. I gra robi coś bardzo sprytnego. Kolejna jest tuż obok. I nie musisz szukać, nie musisz planować. Kolejna misja jest zaraz obok, dosłownie. Skoro już tu jesteś, no to czemu by jej nie zrobić? No dobra, jeszcze jedna. I to jest moment, gdzie wpadasz, bo nie ma twardego stop. Nie ma końca rozdziału, wszystko płynie. Świat, który cię rozprasza i jedziesz na misję i nagle jakiś event, jakieś strzelanie, jakaś akcja na ulicy i już nie robisz tego, co planowałeś. Co ja w ogóle teraz robię? No i jest taki moment, gdzie orientujesz się, że miałeś zrobić jedną misję, a teraz kradniesz helikopter, uciekasz przed policją i robisz totalny chaos i nawet nie wiesz, jak do tego doszło. 3 postacie, 3 historie. I gra jeszcze to pogłębia. Masz Michaela, Franklina, Trevora, każdy z innym klimatem. Ten moment przełączania. Przełączasz postać na chwilę i nagle jesteś w zupełnie innej sytuacji. Trevor robi jakąś chorą akcję, Michael jest w środku dramatu, a Franklin wplątuje się w coś nowego. Dobra, no to jeszcze to sprawdzę. I z jednej rzeczy robią się 3. Aktywności, które cię wciągają, bo GTA to nie tylko fabuła, możesz grać w golfa, ścigać się, inwestować, robić poboczne rzeczy i każda z nich to jeszcze chwilka. No i do tego dochodzi jeszcze rozbudowany tryb online. A największym problemem nie ma momentu, który mówi to dobry moment, żeby wyjść. Czas przestaje istnieć. Serio, w GTA 10 minut to godzina, a godzina to 3 godziny. No a po latach GTA 5 dalej działa tak samo. Odpalasz na chwilę i znikasz. Plusy, żyjący świat, ogrom rzeczy do robienia, ciągły flow. Minusy, kradnie czas bez ostrzeżenia, łatwo się rozproszyć, no i trudno się oderwać. No a dla kogo? Dla każdego. I to jest problem. No dobra, mieliśmy grę, która wciąga przez świat i wolność, gdzie robisz wszystko oprócz tego, co planowałeś, to teraz coś jeszcze bardziej niebezpiecznego, gra, która trwa kilka minut i właśnie dlatego grasz w nią godzinami. Rocket League.
Gra, która trwa kilka minut i przez to nie pozwala ci przestać. Rocket League to jedna z tych gier, które wyglądają banalnie. Naprawdę. Samochody, piłka, bramka, koniec filozofii. Początek, zagram jeden mecz. Odpalasz, myślisz, mam 10 minut, zdążę, bo mecz trwa około 5 minut. Przecież to nic. Pierwszy mecz, wchodzisz, trochę chaosu, trochę śmiechu, strzelasz gola albo i nie, ale czujesz, ogarniam podstawy. I tu jest haczyk, mecz się kończy i gra robi coś bardzo prostego, od razu wrzuca cię do kolejnego. No to jeszcze jeden, bez ładowania, bez pauzy, po prostu grasz dalej. System odbija się, przegrałeś? No dobra, i jeszcze jeden muszę się odegrać. Wygrałeś? Jest forma, lecę dalej. Nie ma dobrego momentu na wyjście, to jest największy problem, bo po przegranej chcesz się poprawić, a po wygranej chcesz kontynuować, zawsze masz jakiś powód. Ten moment jestem lepszy, zaczynasz trafiać lepiej, uczysz się odbijać, kontrolujesz auto i czujesz ten progres. I gra cię wciąga jeszcze bardziej, bo nagle robisz coś, co wcześniej było niemożliwe, strzelasz lepsze gole, czytasz grę i myślisz, kurde, to działa. Matchmaking, cichy zabójca czasu. Gra dopasowuje przeciwników, raz wygrasz, raz przegrasz i cały czas jesteś na granicy. Ten jeden mecz, który zmienia wszystko. Masz taki mecz, wyrównany, intensywny, dogrywka, wygrywasz w ostatniej sekundzie i już wiesz, że nie wyjdziesz. Jeszcze jeden taki mecz i zaczyna się pogoń. Prosta gra, głęboka skillówka, bo na początku to chaos, ale potem pozycjonowanie, timing, kontrola i nagle to robi się skillowa gra. A im lepiej grasz, tym trudniej przestać. Czas znika. W Rocket League jeszcze jeden mecz to 40 minut, a jeszcze jedna chwila to 2 godziny. No a po latach Rocket League dalej działa tak samo, nie potrzebuje fabuły, nie potrzebuje rozbudowy, wystarczy jedna rzecz – mecz. A co do plusów, krótkie, dynamiczne rozgrywki, uzależniająca pętla, duża satysfakcja z progresu. Minusy, jeszcze jeden mecz, nigdy się nie kończy, łatwo stracić poczucie czasu, frustracja przy porażkach. No a dla kogo? Dla każdego, kto lubi rywalizację, czyli dla każdego. Mieliśmy grę, gdzie jeden mecz prowadzi do kolejnego i nie ma momentu, żeby wyjść, to teraz coś zupełnie innego, gra, która nie ma końca i daje ci pełną kontrolę nad życiem postaci. A potem orientujesz się, że spędziłeś kilka godzin robiąc absolutnie wszystko. The Sims 4. Gra, w której chcesz zrobić jedną rzecz, a kończysz układając całe życie od zera. The Sims 4 to nie jest gra, która krzyczy zostań na długo. Ona robi coś dużo bardziej niebezpiecznego. Daje ci pełną kontrolę i mówi rób co chcesz. Początek tylko sprawdzę co nowego. Może zobaczyć nowy dodatek, zrobić nową postać, sprawdzić save'y, nic wielkiego. Tworzenie Sima. Pierwsza pułapka, tworzysz postać. Zmiana fryzury, ciuszki, detale, a może jeszcze to, może jeszcze tylko to poprawię i mijają godziny i nawet nie zacząłeś grać. Dobra, to tylko dom. Tworzysz dom, mały, szybki. Ale w sumie przydałaby się zmiana koloru ścian, może nowe meble, przesunięcie kuchni i nagle projektujesz wszystko. Ten moment musi być idealnie. Nie odpuszczasz, bo to twój świat. Wchodzisz w tryb kontroli i nagle masz postać, dom, plan, zaczynasz grać. Zobaczę jeszcze jeden dzień. Twoja postać wstaje, je, idzie do pracy i myślisz, a zobaczę jeszcze jak mu pójdzie. A potem chcesz poprawić. Nie wyszło? Dobra, zmienię pracę. Nie ma hajsu? No dobra, zarobię więcej na czymś innym. Relacje są słabe? No to może kogoś pozna. I nagle masz historię. Z jednej postaci robi się życie, kariera, związki i zaczynasz to kontrolować. I jeszcze tylko to ogarnę. Podwyżka, nowy pokój, dziecko, pies, kot, no i każda rzecz prowadzi do kolejnej. Bo w Simsach nie ma końca. Pętla, która nie ma stopu. Nie ma misji końcowej, napisów końcowych, zawsze jest coś do zrobienia.
A najgorsze to ty sobie te rzeczy układasz. Czas znika niepostrzeżenie. Patrzysz na zegar i nagle minęły 3 godziny, a ty budowałeś dom, ustawiałeś życie, ogarniałeś szczegóły. To nie gra, to symulacja i to jest klucz, bo nie grasz dla celu, grasz, bo chcesz zobaczyć, co będzie dalej. A po latach The Sims 4 dalej działa tak samo, nie potrzebuje akcji, nie potrzebuje trudności, wystarczy, że daje ci kontrolę. Co do plusów, ogromna swoboda, kreatywność, ciągle jeszcze coś. Minusy: zjada czas bez ostrzeżenia, brak konkretnego końca, no i łatwo się zatracić. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią tworzyć i mieć kontrolę. Dobra, mieliśmy grę, gdzie to ty tworzysz historię i przez to nie możesz przestać, to teraz coś zupełnie innego, gra, która daje ci loot i mówi jeszcze jeden drop, a potem orientujesz się, że grindowanie trwa od kilku godzin. Diablo 4. Gra, która daje ci loot i sprawia, że nie możesz przestać go szukać. Diablo 4 to gra, która na papierze wygląda bardzo prosto. Wchodzisz, zabijasz potwory, zbierasz loot i tyle. Początek: zobaczę, jak się gra. Wybierasz postać, pierwsze skille, pierwsze walki, wrogowie padają szybko i czujesz tą moc. Moment to jest satysfakcjonujący. Każde uderzenie działa, każdy skill wygląda dobrze, a loot wypada często i mózg lubi to. No i tu wchodzi największy hack, bo loot nie jest po prostu lootem, on jest obietnicą. Może następny będzie lepszy. Masz item, ale może być lepszy ról, może mieć idealne staty i już chcesz kolejny. Jeszcze jeden dungeon. Kończysz jeden i myślisz, dobra, jeszcze jeden i kończę. I nagle masz całą pętlę. Dungeon, loot, ulepszanie, kolejny dungeon i to się zapętla. Progres, który nigdy nie ma dość. Zawsze możesz zrobić więcej damage'a, lepiej ustawić build, znaleźć lepsze itemy, zawsze jest coś dalej. Ten moment już jest dobrze i masz dobry build, postać działa, wrogowie padają i wtedy zaczyna się prawdziwy grind. Endgame: pułapka czasu, bo gra mówi, to dopiero początek. I jeszcze tylko to, jeszcze tylko jeden poziom, jeden item, jedno ulepszenie. No i nagle 3 w nocy i ty nawet nie czujesz zmęczenia. Dopaminowa pętla. Zabijasz, dostajesz nagrodę, chcesz więcej i to działa perfekcyjnie. A najgorsze, nie ma momentu, gdzie czujesz koniec. Zawsze jest coś lepszego, zawsze. A po latach Diablo 4 to czysty przykład gry, która nie musi cię zmuszać do grania, bo sam w nią chcesz grać. Plusy: satysfakcjonująca walka, uzależniający loot system, ciągły progres. Minusy: łatwo stracić godziny, powtarzalność, grind potrafi wciągnąć mocno. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią rozwój postaci, ale muszą uważać, bo tu nie ma jeszcze tylko raz. No a skoro mieliśmy grę, która trzyma cię na lucie i nie pozwala przestać, to teraz coś jeszcze bardziej podstępnego. Gra, która wygląda jak szybka partyjka w karty, a kończy się tym, że liczysz strategię od kilku godzin. Gwint i wiedźmińska gra karciana. Gra, która wygląda jak szybka karcianka, a kończysz siedząc nad buildem i analizując każdą porażkę. Bo Gwint to jest ten typ gry, który totalnie oszukuje na starcie, bo widzisz karty, tury, brak pośpiechu i myślisz sobie, idealny na chwilę. Początek: jedna partyjka. Skąd ja to wiem? Odpalasz i jedna gra, bo przecież to nie jest nic dużego. Nie open world, ani żadne grindowanie. Szybka partyjka w Gwinta. Pierwsze mecze trochę klikasz na czuja, poznajesz karty, sprawdzasz, co działa. Wygrywasz albo przegrywasz, ale czujesz, że zaczynasz kumać. I tu się zaczyna, bo nagle rozumiesz jedną rzecz. Tu nie chodzi o szczęście, tylko o decyzję. A potem orientujesz się, że jednak chodzi o szczęście, bo to ma duże znaczenie.
Moment, build zaczyna działać. Układasz deck, testujesz i nagle wszystko się klei. Karty wchodzą idealnie, kombosy działają, wygrywasz kilka meczy pod rząd. I to jest najgorszy moment, bo wtedy czujesz, mam to. Ranked, pułapka. Wchodzisz w ranking, jedna wygrana, druga, rośnie napięcie. I nagle dostajesz przeciwnika, który ma kontry na twój build, ma lepsze rozdanie, albo po prostu ma szczęście. Wchodzą nerwy, wchodzą emocje, bo czujesz, mogłeś to wygrać. I zaczyna się spirala. Jeszcze jedna gra, żeby się odegrać. Jeszcze jedna, bo teraz na pewno pójdzie. Jeszcze jedna, bo build przecież działał. Ale nie zawsze działa i to jest brutalne, bo czasem dociągniesz idealnie, czasem nie dostaniesz nic, no i czujesz tą losowość. Moment zdenerwowania. Przegrywasz przez jedną kartę. Tak, jest tak. Albo przez brak jednej karty i masz takie, dobra, wychodzę. Robisz przerwę, ale to nie koniec, bo nawet jak wyjdziesz, ta gra siedzi ci w głowie i myślisz, może zmienić jedną kartę, może inaczej rozegrać rundę, a może inny build. I wracasz, bo chcesz sprawdzić. Gra, która działa poza grą. To jest najgorsze, bo nie grasz tylko wtedy, kiedy grasz też w głowie. No i ten cykl. Grasz, wkurzasz się, robisz przerwę, wracasz i tak w kółko. A czas znika, bo miała być jedna partyjka, jest kilka godzin, kilka buildów i kilka emocji więcej niż trzeba. No a po latach Gwint to gra, która nie wciąga akcji, tylko tym, że chcesz być lepszy. Plusy, świetna strategia, satysfakcja, gdy build działa, emocje z każdej partii. Minusy, losowość potrafi wkurzyć, łatwo się wciągnąć za bardzo i ciągle powtarzanie jeszcze jedna partyjka. No a dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią kombinować i nie odpuszczają łatwo. Mieliśmy grę, która siedzi ci w głowie nawet po wyjściu i wracasz, żeby coś poprawić, to teraz coś zupełnie innego. Gra, która wygląda jak czysty chill, jazda, muzyka, vibe, a potem orientujesz się, że od kilku godzin robisz jeszcze jeden wyścig. Forza Horizon 5. Gra, która wygląda jak relaks, a kończy się maratonem wyścigów bez końca. Forza Horizon 5 to jest jeden z największych oszustów na tej liście. Bo ona nie wygląda jak gra, która cię wciągnie na godzinę. Ona wygląda jak coś do odpalenia dla luzu. Początek, pojeżdżę chwilkę. Odpalasz, wsiadasz do auta, jedziesz. I już tu jest problem, bo sama jazda jest przyjemna. Naprawdę, nie musisz nic robić. Możesz po prostu jechać, słuchać muzyki, patrzeć na świat. I serio, naprawdę to wciąga na wiele godzin. No ale dobra, zrobię jeden wyścig. Widzisz event, myślisz szybki wyścig i kończę. Wyścig. Start, muzyka leci, auto się prowadzi świetnie, kończysz i gra znowu robi swoje. Masz kolejne wydarzenie tuż obok, za rogiem. No to jeszcze ten i zaczyna się klasyk. System nagród. Wygrywasz, dostajesz auto, chcesz je sprawdzić. Sprawdzasz, no i trafiasz na kolejny wyścig. I pętla się zamyka. Bo dostajesz kolejny level uzależnienia. Masz nowe auto, zobaczę jak się prowadzi. I już jesteś w kolejnym wyścigu, nawet nie planowałeś go. Mapa, która cię wciąga. Jedziesz gdzieś i po drodze event. Wyzwanie, coś do odblokowania. No i zmieniają się plany. Co ja w ogóle teraz robię? Miałeś jeden wyścig, a robisz 5., 6., 7. A najgorsze, to jest wszystko przyjemne i nie czujesz zmęczenia. Chill, który usypia czujność, bo gra nie stresuje, nie ciśnie i przez to zostajesz dłużej. Ten moment jest flow. Jedziesz idealnie, wchodzisz w zakręty, wyprzedzasz i czujesz ten rytm. I nie chcesz tego przerywać. Ciągle jeszcze coś. Jeszcze jeden wyścig, jedno auto, jedno ulepszenie. Czas znika, bo w Forzie 30 minut to 2 godziny. No a po latach Forza Horizon 5 to ta gra, która nie zmusza, tylko kusi. Plusy, świetny feeling jazdy, luźny klimat, ciągłe nagrody. Minusy, kradnie czas po cichu, łatwo się zatracić, brak momentu stop. A dla kogo? Dla ludzi, którzy chcą się zrelaksować i kończą grając północy.
No dobra, mieliśmy grę, która wciąga przez chill i flow i nawet nie czujesz, kiedy mijają godziny, to teraz coś jeszcze bardziej podstępnego, gra, która wygląda spokojnie, farma, rośliny, życie, a potem orientujesz się, że budujesz całe życie od kilku godzin. Stardew Valley. Gra, która wygląda jak spokojna farma, a kończy się tym, że żyjesz tam drugim życiem. Stardew Valley to gra, która na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. Serio, grafika pikselowa, spokojna muzyka, uprawianie roślin, zero presji. Początek, sprawdzę co to. Dostajesz farmę zaniedbaną, zarośniętą, no i masz narzędzie na trochę czasu i pełną dowolność. Ogarnę jeden dzień i tu wchodzi mechanika, która robi całą robotę. Dzień trwa kilka minut, więc myślisz, zrobię jeden dzień i kończę. Pierwszy dzień podlewasz rośliny, ścinasz drzewa, może coś sprzedasz. I jeszcze tylko, bo nagle widzisz, że coś możesz zrobić lepiej. Drugi dzień, zmieniasz układ farmy, kupujesz nowe nasiona, zaczynasz planować. I tu wpadasz, bo każdy dzień zaczyna się szybko, kończy się szybko i daje poczucie jeszcze jednego dnia. Muszę to dokończyć. Zasadziłeś coś, to zobaczysz jak urośnie. Pętla, która nie ma końca. Dzień, rozwój, plan, kolejny dzień. I nagle masz cele, lepsza farma, więcej hajsu, relacje z NPC, wydarzenia i już nie grasz dla sprawdzenia. Zaczynasz tam żyć, znasz mieszkańców, robisz zadania, budujesz życie. Ten moment, patrzysz na zegar i minęły 3 godziny. A ty zrobiłeś kilka dni, kilka planów i kilka zmian. A najgorsze, to jest spokojne, nie czujesz presji i przez to zostajesz na długo. Jeszcze jeden dzień, to jest najgroźniejsze zdanie w tej grze. I zawsze masz powód, rośliny urosną, event się zacznie, coś się odblokuje, zawsze coś jest. Nie ma dobrego momentu wyjścia, bo każdy dzień kończy się tak, że chcesz zobaczyć następny. A po latach Stardew Valley dalej działa tak samo, nie potrzebuje akcji, wystarczy, że daje ci rytm. A co do plusów, relaksujący klimat, uzależniająca pętla, ciągły rozwój. Minusy, zjada czas po cichu, łatwo się zatracić i ciągle powtarzanie jeszcze jeden dzień. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią gry spokojne, ale nie chcą przestać grać. Mieliśmy grę, gdzie jeden dzień prowadzi do kolejnego i nagle mijają godziny, to teraz coś jeszcze bardziej niebezpiecznego, gra, która wygląda jak symulator i to dosłownie zabiera ci całe wieczory, bo jedna decyzja prowadzi do kolejnej i nagle jesteś w środku sezonu. Football Manager 2024. Chelsea have it back now. Found a way through. Moving through on goal. Oh, it's hit the post. And at the end of all that, Gra, która wygląda jak symulator, a kończy się tym, że żyjesz sezonem zamiast swoim życiem. Bo Football Manager to gra, która z zewnątrz wygląda nudno, serio, tabele, statystyki, menu i na pierwszy rzut oka zero wow. Początek, zobaczę o co chodzi, odpalasz grę, wybierasz klub, myślisz zagram jeden mecz i zobaczę. Pierwsze minuty ustawiasz skład, taktykę, no i klikasz graj. I nagle zaczyna się, bo rozumiesz jedną rzecz, tu wszystko ma znaczenie. Może zmienię taktykę, przegrywasz, kombinujesz, wygrywasz, ulepszasz. I jeszcze jeden mecz, bo chcesz sprawdzić, czy to działa. I wpadasz w pętlę. Mecz, analiza, zmiana, kolejny mecz. Masz drużynę, znasz zawodników, wiesz kto gra dobrze, kto zawodzi, zaczynasz angażować. To mój skład i to jest moment, gdzie już nie grasz na chwilę. Grasz, bo ci zależy. Okno transferowe to pułapka. Chcesz kupić zawodnika, negocjujesz, porównujesz, sprawdzasz statystyki i nagle minęła godzina. Jeszcze to dopnę. Nie wyjdziesz, dopóki nie zamkniesz transferu. Sezon, który wciąga. Grasz mecz po meczu. Tabela się zmienia, cele się zmieniają i nagle chcesz zobaczyć, gdzie skończysz. Dogram do końca sezonu i to jest kłamstwo. Bo potem jest nowy sezon, nowe transfery i nowe cele. To nie jest gra, tylko proces. Nie ma jednego momentu skończyłem.
a czas znika totalnie. Wchodzisz na chwilę, wychodzisz po kilku godzinach. A najgorsze to nie jest intensywne, nie czujesz zmęczenia i dlatego siedzisz dalej. No a po latach Football Manager zawsze działa tak samo, nie potrzebujesz grafiki, wystarczy, że daje ci tak oczywistą kontrolę. Plusy: ogromna głębia, emocje z wyników, ciągłe decyzje. Minusy: zjada czas brutalnie, trudno się oderwać i ciągle jeszcze jeden mecz. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią kontrolę i planowanie. Mieliśmy grę, która wciąga przez kontrolę i decyzję i nagle żyjesz sezonem, to teraz coś zupełnie innego, gra, która wygląda prosto, ale każda próba to nowa historia. I kończy się tym, że robisz jeszcze jeden run przez kilka godzin. The Binding of Isaac Rebirth. Gra, która wygląda prosto, a kończy się tym, że zaczynasz od nowa dziesiątki razy i nie możesz przestać. Bo ta gra na pierwszy rzut oka wygląda dziwnie. Prosta grafika, małe pomieszczenia, strzelanie łzami, nic wielkiego. Początek: zobaczę, o co chodzi. Wchodzisz, pierwszy run, strzelasz, unikasz, idziesz dalej. I myślisz, przecież to jest proste. Pierwsza śmierć, giniesz i to szybko. I gra robi coś genialnego. Od razu możesz zacząć od nowa, bez czekania i bez kar. No to jeszcze jeden run i to jest początek. Każdy run jest inny. Inne itemy, inne kombinacje i inne możliwości. I to jest wielki klucz. Ten moment: dostajesz dobre itemy, build zaczyna działać, rozwalasz wszystko i czujesz tą moc. I właśnie dlatego wracasz, bo chcesz to powtórzyć, ale nie zawsze się udaje, bo czasem dostajesz słabe itemy, czasem RNG cię niszczy i giniesz. Serio? Tak, i czujesz tą frustrację. Ale zaczynasz od nowa. Pętla idealna. Run, śmierć, run, progres, śmierć. A czas znika, bo każdy run to jeszcze jedna próba, może teraz się uda. Uczysz się gry, poznajesz wrogów, mechaniki, itemy i jesteś coraz lepszy. I to cię trzyma, bo czujesz progres. Ten jeden run, czasem trafia się run idealny, wszystko działa, lejesz bossów bez problemu i wtedy czujesz, że warto było. I chcesz jeszcze raz. Najgorsze: nie ma końca. Zawsze jest coś do odblokowania, nowa postać, nowe itemy i nowe ścieżki, zawsze coś jest i dlatego nie wychodzisz. A po latach Isaac to jedna z najbardziej uzależniających gier ever, nie przez fabułę, tylko przez pętlę. Co do plusów: ogromna regrywalność, satysfakcja z dobrego rana, ciągły progres. Minusy: RNG potrafi wkurzyć, łatwo stracić godziny i ciągłe zaczynanie od nowa. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią wyzwania i nie odpuszczają. No dobra, mieliśmy grę, gdzie każdy run to nowa historia i nie możesz przestać próbować, to teraz coś jeszcze bardziej spokojno niebezpiecznego. Gra, która wygląda jak spokojna strategia, a kończy się tym, że grasz jeszcze jedną turę przez północ. Civilization 6. Gra, która daje ci jedną turę i zamienia ją w kilka godzin bez przerwy. Civilization 6 to jest absolutny klasyk, jeśli chodzi o kradzież czasu. I co najlepsze, ona nawet tego nie ukrywa.
Początek sprawdzę na chwilę. Odpalasz nową grę, wybierasz cywilizację, mapa się generuje i myślisz, zagram chwilę, zobaczę start. Pierwsze tury, zakładasz miasto, eksplorujesz teren i budujesz pierwsze rzeczy. I to jest spokojne, nic cię nie goni, masz czas i pełen chill. Jeszcze jedna tura. Klikasz następną turę, bo chcesz zobaczyć, co się odblokuje, co zrobi przeciwnik albo co się wydarzy. I gra cię tu łapie, bo każda tura coś zmienia. O, to jeszcze sprawdzę. Nowa technologia, nowa jednostka, nowe miasto. I nagle masz plan, rozwijasz cywilizację, budujesz się, rozszerzasz się i zaczyna ci na tym zależeć. Muszę to dokończyć. Jesteś w trakcie czegoś, wojny, budowy, strategii i nie wyjdziesz w połowie. Kolejna tura. I kolejna. I jeszcze kolejna. Czas znika totalnie. Nie czujesz go kompletnie. Ten moment. Patrzysz na zegar i jest środek nocy. A najgorsze, nie było żadnego momentu, teraz kończę. Gra ciągle daje ci powody, żebyś kliknął jeszcze raz jedną turę, bo coś się kończy, coś się zaczyna lub coś się zmienia. I to się nigdy nie kończy, bo zawsze jesteś o jedną turę od czegoś ważnego. To już ostatnia i to jest największe kłamstwo w tej grze. No a po latach Civilization 6 dalej działa tak samo, w tej grze po prostu wystarczy jedna tura. Co do plusów, ogromna głębia, uzależniający system tur i ciągły rozwój. Minusy, zjada czas brutalnie, brak momentu na wyjście i ciągle jeszcze ta słynna tura. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią strategię i mają problem z powiedzeniem stop. I to są właśnie gry, które miały być na chwilę, a kończą się tym, że nagle nie masz wieczoru. Bo one nie wciągają od razu, one wciągają po kawałku. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden krok i jeszcze jedna decyzja i zanim się zorientujesz, już siedzisz w tym po uszy. I to jest w nich najgorsze i jednocześnie najlepsze, bo to nie są gry, które krzyczą graj dalej, tylko takie, które sprawiają, że sam chcesz. I teraz pytanie, jaka gra najbardziej was oszukała? Taka, gdzie miało być 5 minut, a zakończyło się dobra, jutro wstanę zmęczony. Dajcie znać w komentarzach. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.